Dzień dobry kochani, tu Amelia z Lewego Interesu, a to jest odcinek specjalny, bo audiowizualny. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zwykle publikujemy podcasty, dlatego montaż w tym filmie będzie raczej robiony cepem. Pojawią się efekty przejścia, jak z 2002 roku. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i skupicie się na tym, czy to, co mówię, jest dobre. Od dawna prosicie nas, byśmy odnieśli się do filmów Szymona z Wojny Idei. Dzisiaj będę odpowiadać na film sprzed ponad roku pod tytułem LGBTQIAP2+, który zdążył już zebrać dość dużo wyświetleń i dlatego myślę, że warto by była dostępna jakaś forma odpowiedzi ze strony osoby, która identyfikuje się z ruchem LGBT i tego rodzaju aktywizmem. Wybrałam właśnie ten film, bo uważam, że nie jest taki zły. Tak, nawet z niektórymi tezami o zgrozo się zgadzam. Ten film będzie więc odpowiedzią na argumenty Szymona, ale też będzie na nim bazował, by, miejmy nadzieję, powiedzieć coś nowego na temat spraw LGBT. I być może uda mi się tutaj wcisnąć jeszcze moje 3 grosze na temat tego, co mi się nie podoba we współczesnym kształcie debaty o prawa osób LGBT. Zachęcam Was do obejrzenia filmu na kanale Wojna Idei, bo jest krótki i raczej esencjonalny. Zanim zacznę go omawiać, chciałabym pokrótce podsumować jego główne tezy i argumenty. Film opowiada o zjawisku erozji poparcia dla ruchów LGBT w ostatnich latach. Szymon mówi o 2 głównych powodach, dla których jego zdaniem ta erozja ma miejsce. Pierwszy to, jak mówi, zmiana w treści postulatów LGBT z bardziej minimalnego postulatu braku formalnej dyskryminacji i tolerancji na rzecz dzisiejszych żądań całkowitej akceptacji i równości. Drugi powód to rozszerzenie społeczności LGBT na wiele mniejszych lub mniej znanych społeczności połączone ze zmianą retoryki i metod na bardziej agresywne, takie, które Szymon nazywa nachalnymi, wulgarnymi i atencyjnymi. Zanim zaczniemy analizować, czy Szymon ma rację, zacznijmy od tego, czy spadek poparcia dla ruchu LGBT faktycznie ma miejsce. Szymon trochę wpada w pułapkę, w którą wpada wielu polskich komentatorów, czyli mieszanie informacji z USA z informacjami o Polsce. W tę samą pułapkę wpada też wiele lewicowych ruchów w Polsce, niewykluczone, że wpadliśmy w nią już w Lewym Interesie, ale myślę, że warto tutaj o tym pogadać. Z jednej strony takie przeniesienie realiów amerykańskich do nas ma tu pewien sens, bo ze Stanów przypływa do nas estetyka LGBT, kultura gejowska i to stamtąd nasi aktywiści biorą wzorce tego, jak protestować. Z drugiej jednak strony Polska i Stany są na kompletnie innych etapach historii, jeśli chodzi o walkę o prawa LGBT. W Stanach przede wszystkim LGBT wywalczyło już sobie prawo do małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci w całym kraju. Amerykańskie osoby LGBT musiały też stoczyć o wiele więcej bojów niż ich polscy odpowiednicy, ponieważ tam w jeszcze większym stopniu dyskryminacja na tle seksualnym przecina się z dyskryminacją na tle klasowym i rasowym. Tymczasem w Polsce, jak powiedział nieco hiperbolicznie Szymon, jeszcze rok temu LGBT zasadniczo nie istniało jako ważny temat w debacie publicznej. Szymon powołuje się najpierw na raport Accelerating Acceptance wykonany dla GLAAD, który wykazał znaczny spadek względnej liczebności tzw. sprzymierzeńców społeczności LGBT, czyli osób, które wspierają tę społeczność i akceptują jej członków w codziennym, również rodzinnym życiu. Należy tu zaznaczyć, że Amerykanie są pytani o ich poziom emocjonalnego komfortu w kontaktach z osobami LGBT, nie o ich intencje tolerowania czy dyskryminowania takich osób. Brak chęci dyskryminacji jest tu po prostu założony jako pewnik. W polskich badaniach pytania dotyczą stricte prawnych kwestii, czyli tego, do jakiego stopnia Polacy są chętni ograniczać prawa obywatelskie osób LGBT. Raport GLAAD rzeczywiście pokazuje tego typu spadek. Jest on głównie widoczny we wskazanej przez Szymona grupie młodych mężczyzn, a trend zanikał w generalnej populacji. Autorzy badania stwierdzają, że od kilku lat powszechne poparcie dla równych praw LGBT jest w zasadzie stałe i utrzymuje się na poziomie około 80%. Szymon nie wspomniał też o tym, że coraz więcej młodzieży identyfikuje się już nie tylko jako sprzymierzeńcy LGBT, ale też po prostu jako osoby LGBT. Według badań Gallupa aż 30% osób LGBT w Stanach jest w wieku od 18 do 24 lat, a
Kolejne 26% jest w wieku od 25 do 34 lat. Musimy więc zapytać, co właściwie pokazują dane z raportu. To, że rośnie populacja LGBT i to, że ogólny spadek poparcia dla równych praw LGBT nie ma miejsca, wskazuje na to, że inne populacje muszą rekompensować erozję poparcia wśród młodych mężczyzn. Takie dane wskazują też na to, że w istocie nie mamy do czynienia z bezwzględnym spadkiem poparcia dla LGBT, ale z polaryzacją poglądów na ten temat. Czy te informacje pokrywają się z danymi polskimi? Częściowo. To prawda. Poparcie dla równych praw par jednopłciowych zmniejszyło się, ale jedynie o parę punktów procentowych w poszczególnych wymiarach, czyli w granicach błędu statystycznego badania. Maleje za to liczba osób niezdecydowanych. Gdzie o tym czytamy? W badaniu cytowanym w artykule, którego nagłówek przytoczył sam Szymon w swoim filmie. Według tego samego badania CBOS-u to właśnie młodzi ludzie najczęściej deklarują poparcie dla praw LGBT. Badania, na które powołuje się Szymon, w bardzo niewielkim zakresie koroborują te przeprowadzone w Stanach. Polska populacja staje się bardziej anty-LGBT, co nie dotyczy młodzieży, podczas gdy amerykańska populacja jest tak samo pro-LGBT, co nie dotyczy młodzieży. Nie da się zgeneralizować tych trendów, ani próbować ich analizować jako spójnej tendencji, więc nic dziwnego, że w dalszej części filmu Szymona ścierają się dwa sprzeczne obrazy społeczności LGBT. Z jednej strony jako małej grupki radykalnych atencjuszy, a z drugiej strony wszechobecnego, wszechwładnego mainstreamu. W obu tych obrazach jest jakaś cząstka prawdy, ale nie funkcjonują one jednocześnie w tych samych kontekstach kulturowych i politycznych. Ale teraz, na potrzeby dyskusji, załóżmy, że społeczeństwo amerykańskie i młodzież polska są w istocie bardziej niechętne wobec ruchu LGBT. Dlaczego tak jest? Pozwolę sobie zacząć od drugiego argumentu Szymona, tego, w którym mówi on o pewnego rodzaju rozszerzeniu zakresu aktywizmu LGBT. Tłumaczy rozwinięcie tytułowego skrótu LGBTQIAP2+, jako ilustrację tego, jak LGBT zatraciło swoje pierwotne cele. Moje pytanie brzmi, kto faktycznie używa tego skrótu? Wyszukałam go w Google i wyników jest stosunkowo mało, a większość z nich jest powiązana z filmem Szymona. Jeden z najwyższych wyników był postem krytykującym używanie tego skrótowca. Z moich obserwacji wynika, że tak długich skrótowców używa się głównie do edukowania niewtajemniczonych, którzy pierwszy raz w ogóle słyszą o pojęciu panseksualności czy płci niebinarnych. Używa się tego skrótowca bardziej jako pomocy naukowej, pewnego rodzaju listy haseł do sprawdzenia w Google dla osób kompletnie zielonych, niż jako faktycznej nazwy ruchu. Coraz więcej aktywistów LGBT również zauważa ryzyko zbytniego rozszerzania społeczności na coraz bardziej odmienne mniejszości, ponieważ obawiamy się pewnego rodzaju bałkanizacji ruchu, podziału na mniejsze podgrupki, które mają ze sobą wzajemnie mało wspólnego i nie mogą się zgodzić na jakiekolwiek wspólne postulaty czy strategie. Chciałabym jeszcze raz podkreślić, jak lokalny i specyficzny dla amerykańskiej społeczności LGBT jest tytułowy skrót. Dobrym przykładem tej lokalności jest jego ostatnia część, czyli tożsamość to spirit. Przetłumaczona przez Szymona dosłownie jako ludzie o podwójnej duszy, brzmi wręcz niedorzecznie, ale jest to nazwa odwołująca się do prekolonialnych tradycji rdzennych Amerykanów, czy też Indian. W niemal każdym plemieniu żyły wówczas powszechnie szanowane osoby o płci niebinarnej, często pełniące funkcję szamanów, które nazywano właśnie dwuduchami. Dziś osoby LGBT w obrębie społeczności rdzennych Amerykanów często nazywają siebie w ten sposób, by uczcić pamięć o przodkach. Trudno sobie wyobrazić, by społeczność dwuduchów miała jakąkolwiek rację bytu w naszym kraju i chyba nikt tego nie postuluje. Na tym polega pułapka analizowania sytuacji w Polsce za pomocą źródeł wprost z Ameryki. Wróćmy do pierwszego argumentu Szymona. Czy rzeczywiście społeczność LGBT podnosi poprzeczkę i oprócz postulatu o tolerancji chce być w pełni akceptowana i traktowana jak normalni ludzie? Tak. Dziś jednak środowiska aktywistów LGBT wprost oczekują akceptacji, czyli uznania przez resztę społeczeństwa ich stylu życia za właściwy oraz zmiany sposobu myślenia od osób, które mają z tym problem. A czy taki styl życia jest niewłaściwy? Wyobraźmy sobie dystopijny świat, w którym osoby leworęczne są karane więzieniem, dyskryminacją albo pogardą ze strony dużej części społeczeństwa.
Po stronie przeciwników leworęczności pojawiają się argumenty typu: a musicie się obnosić i pisać publicznie lewą ręką. Leworęczni mają równe prawa do pisania prawą ręką. Nie czytaliście Ewangelii według Mateusza, w której jest napisane: wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Widzicie? Jezus nienawidzi leworęcznych. A potem po wielu latach pojawia się ruch, który mówi, że bycie leworęcznym jest okej. Nie ma w nim nic niewłaściwego, a osoby leworęczne mogą nawet być dumne z tego, że nie dały się przestawić na pisanie prawą ręką. I wtedy z krzaków wyskakują im osoby, które w nie tak znowu dobrej wierze pytają: czyli co, chcecie zakazać praworęczności? Uważacie, że coś jest nie tak w pisaniu prawą ręką? Chcecie zniszczyć polską tradycję pisania prawą ręką? Nie. Ale jeśli sądzicie, że coś jest nie tak w pisaniu lewą ręką, to się mylicie. I bardzo byśmy chcieli, żebyście przestali tak sądzić. Nawoływano do tolerancji, czyli do postawy: można się z kimś nie zgadzać, ale należy pozwolić mu żyć po swojemu. Ja wiem, że się tak mówi, ale pamiętajmy o tym, że zwrot „nie zgadzam się z tobą” to pewnego rodzaju skrót myślowy. Nie zgadzać się można z tezą, twierdzeniem, ale nie z całym człowiekiem. Więc kiedy mówicie „nie zgadzam się z homoseksualistami”, z jaką tezą konkretnie się nie zgadzacie? Że homoseksualizm istnieje? Że powinien być tolerowany, akceptowany? Z tym, że homoseksualiści mają prawo do życia, do równych praw? Ja nie wiem, jaka jest odpowiedź, bo dla mnie pogarda dla mniejszości seksualnych i płciowych jest równie nielogiczna i niezrozumiała, jak ta hipotetyczna pogarda dla leworęcznych. Nie wiem, jaki jest nawet tok myślenia homofobów. Zwróćmy uwagę w badaniu Cebosu na wymiar, w którym bezwzględny spadek poparcia jest największy. Aż o 4 punkty procentowe spadła tolerancja dla publicznego pokazywania swojego sposobu życia. Co to znaczy? Czy jak pójdę z moją partnerką do sklepu, to już publiczne pokazywanie? Czy jak postawię jej zdjęcie na biurku w pracy, to już obnoszenie się? Każdy gej w Polsce wie o tym, że w zasadzie wszystko może być dla homofobów powodem do nazwania kogoś gejem. Gejowskie ubrania, gejowski sposób mówienia, gejowskie twarze. Tak, gejowskie twarze. Stworzono już algorytmy, które z dużą dokładnością zgadują, kto jest gejem na podstawie rysów twarzy i typu zarostu. To co, jak masz bardzo gejowską twarz, to masz ją zakryć? A problemy cis, osób homo i biseksualnych nie równają się problemom osób trans, które dosłownie muszą w jakiś sposób, czy to wyglądem, czy słownie, dać innym znać, że są kobietami lub mężczyznami. A sam prosty komunikat tego typu budzi w większości Polaków pogardę. Za oceanem standard równych praw obywatelskich i podstawowej tolerancji na zasadzie „niech mi tylko dadzą grillować, goddammit” jest już w dużej mierze wywalczony i rzeczywiście teraz można pracować nad edukowaniem młodzieży, dodatkowym wsparciem instytucjonalnym i faktyczną akceptacją ze strony całego społeczeństwa, o której mówił Szymon. W Polsce aktywiści LGBT chyba nawet nie łudzą się, że da się osiągnąć choćby ten poziom, bo nie mamy nawet tego podstawowego standardu tolerancji. Dlaczego więc aktywiści mimo wszystko tak agresywnie i radykalnie żądają pełnej równości i akceptacji? Czemu parady równości są tak głośne i w widoczny sposób odwołują się do seksualności? Odpowiedź jest prosta i kryje się w 2 słowach. Okno Overtona. Możecie również znać tę strategię jako negocjację metodą drzwiami w twarz. Polega ona na tym, że najpierw proponujemy przeciwnikowi ofertę, której absolutnie nie jest skłonny przyjąć, a potem pozwalamy mu negocjować, aż spotkamy się w jakimś kompromisowym punkcie, o który tak naprawdę od początku nam chodziło. Na przykład, jeśli negocjacje z pracodawcą zaczniesz od najniższej możliwej stawki, to nie zdziw się, jeśli pracodawca na nią przystanie. Jeśli natomiast zaczniesz od stawki wysokiej, będziesz w stanie faktycznie negocjować. Jeśli skromnie poprosisz o najbardziej pasywną, minimalną tolerancję, nie zdziw się, jeśli nigdy nie otrzymasz akceptacji. Dlatego aktywiści LGBT zaczynają rozmowę bezkompromisowo. Pan Włodek z penisem na głowie pełni rolę pewnego rodzaju piorunochronu dla twojego kolegi geja, który chce po prostu żyć normalnie, ale ma gejowską twarz i dlatego wszyscy w szkole go prześladują. Dziecko, któremu wolno się malować i nakładać sobie tęczowy brokat na brwi, przejmie część tej pogardy, z jaką traktowane bywają dzieci, choćby nawet zabawienie się lalkami. I ta strategia faktycznie działa.
W Stanach ruch LGBT zaczął się od dosłownych zamieszek w 1969 roku. Lewy Interes ma o tym calutki, szczegółowy odcinek, posłuchajcie go. I tak samo jak tutaj miała miejsce fala wielkich postaw homofobicznych w amerykańskim społeczeństwie. Ta fala minęła. Amerykańskie osoby LGBT powoli, sukcesywnie zyskiwały więcej i więcej tolerancji społeczeństwa. Osiągnięto więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać w czasie zamieszek bezdomnej czarnej młodzieży 50 lat temu. W Polsce działa to na podobnej zasadzie. Szymon sugerował, że akcje prowokacyjne wobec katolicyzmu czy kościoła działają niekorzystnie wobec poparcia dla LGBT w Polsce. Kobiety w każdym wieku w Polsce są statystycznie zarówno bardziej religijne, jak i tolerancyjne wobec praw LGBT, więc najwyraźniej polskie katoliczki nie czują się aż tak sprowokowane, jak można by sądzić. W tym momencie pytacie, hola hola, dlaczego więc teraz poziom dyskomfortu wobec osób LGBT wzrasta w USA? Myślę, że Szymon w dużej mierze trafnie zdiagnozował problem. Ruch LGBT został w Stanach bardzo zliberalizowany, a retoryka tych ruchów została bardzo zmyślnie przejęta przez polityczny mainstream jako kolejny płytki element brandingu centrowych polityków. Myślę, że nie bez kozery najbardziej wzrósł poziom dyskomfortu osób badanych z lekcjami o historii LGBT. Ludzie nie lubią tego, co oficjalne albo rządowe. W szczególności nie lubi tego młodzież. A wiecie, czego na pewno nikt nie lubi? Reklam. W pewnym momencie Szymon mówi: Co więcej, międzynarodowe korporacje dyktujące kształt dyskursu publicznego są dziś aktywnie zaangażowane w ich promocję, czy wręcz jawnie ogłaszają się strażnikami różnorodności, tolerancji czy innych wartości traktowanych jako święte. Czy ja widzę na tej liście Uber Eats? Jaki dyskurs publiczny kształtuje Uber Eats? Jedyny powód, dla którego ta firma jest w ogóle na tej liście, jest taki, że założyli sobie tą tęczę na logo na jakiś czas. Przyznałeś im tytuł opiniotwórczej firmy i pokazałeś ich logo w swoim filmie za 0 złotych i 0 groszy, tak jak zresztą ja to robię w tym momencie, a nawet nie zgadzasz się z tym, co robią. Te firmy nie robią tego, bo LGBT to potężna siła, której muszą się słuchać. Wręcz przeciwnie. Kapitaliści zwietrzyli szansę na odebranie społeczności LGBT megafonu, by nie mogła mówić na przykład o dyskryminacji pracowników LGBT, z którą te same firmy nic nie próbują nawet robić. Czy pracownicy Ubera mogą oskarżyć go o niewspieranie równych praw dla osób LGBT? Już nie, bo zdążył sobie wytrzeć mordkę tęczową flagą. Być może Szymon ma więc rację, że firmy używające w płytki i przedmiotowy sposób symboliki LGBT przyczyniają się do spadku publicznej sympatii do tego ruchu. Marek to nie obchodzi. W kapitalizmie obowiązuje zasada dziel i rządź. Tworzenie wokół swojej marki wrogich obozów jest korzystne, bo ty jesteś w ich centrum. Publiczna burda o kolorystykę twojego logo pompuje rozpoznawalność twojego loga. H. Bomber Guy ma o tym świetny film. You know what shows up a lot when there's a big hashtag about boycotting Keurig going around for days? The word Keurig. The story about what Keurig did and how people feel about it. And it turns out that this is very similar to marketing. Więc jeśli oglądasz ten film i jesteś jakimś cudem Amerykaninem, który odwrócił się od ideałów LGBT przez to, że wkurza cię establishment, to błagam cię, byku, zostań socjalistą, nie homofobem. Skoro amerykański ruch LGBT jest taki mocny i doświadczony, to jak w takim razie dał się w ten sposób podejść firmom i politykom? W dzisiejszych rozmowach o historii LGBT zdecydowanie za mało uwagi poświęca się czysto demograficznym skutkom epidemii AIDS w latach 1981-97, w czasie której zmarło ponad 600 000 ludzi w samych Stanach. Amerykański ruch LGBT jest ruchem osieroconym. Do dziś odczuwalny jest brak kulturowej i społecznej ciągłości wśród amerykańskich gejów. Łatwo jest przejąć kontrolę nad ruchem, którego dotychczas najważniejsi członkowie teraz nie żyją. Sam przebieg epidemii AIDS w Stanach jest moim zdaniem najlepszym argumentem za tym, że tolerancja nie wystarczy, a granica między formalnym a nieformalnym prześladowaniem jest bardzo cienka. Do osiągnięcia sprawiedliwości niezbędna jest bezwarunkowa, aktywna solidarność. Szymon w swoim filmie pokazał klipy z filmu Philadelphia, opowiadającego o tym, jak beznadziejna była walka z chorobą w pierwszych latach epidemii.
CDC, czyli amerykański odpowiednik sanepidu, odmawiał testowania i dopuszczania do obiegu leków na AIDS. Pracownicy dostali od administracji prezydenta Reagana słynną radę, by wyglądali ładnie i robili najmniej jak tylko się da. Nawet gdy leki zaczęto testować i wprowadzać, działania rządu i CDC były opieszałe, co doprowadziło ostatecznie nie tylko do zdziesiątkowania społeczności gejów, ale też do śmierci wielu innych pacjentów, na przykład każdego, kto potrzebował w tych latach transfuzji krwi. Aktywizm LGBT był w latach 80. i 90. aktywizmem ludzi wściekłych. Proszę, tutaj jest klip, w którym cała sala reporterów przyjaznych różnym partiom oraz rzecznik Białego Domu Larry Speaks mają śmiechawkę, pompawkę z tego, że geje umierają na tajemniczą chorobę. Czy jeśli ignorujecie twój własny rząd, któremu nie opłaca się pomagać ci ze względów PR-owych? Czy jeśli chorobę, na którą umierasz, ignoruje sektor prywatny, któremu nie opłaca się szukać leku dla grupy umierających ludzi, których nie stać na ubezpieczenie? Czy jeśli opinia publiczna, prasa, wszyscy wolą po prostu nie mieszać się do gejowskiej zarazy, bo tak jest łatwiej, mniej kontrowersyjnie, mniej atencyjnie, mniej radykalnie, czy to już prześladowanie formalne, czy nieformalne? Czy to jeszcze kalkulacja, czy już dyskryminacja? Czy to jeszcze niezgoda na twój sposób życia, czy już niezgoda na to, żebyś żył? Ludzie, którzy śmiali się z gejowskiej zarazy, na pewno nie nienawidzili gejów. Myślę, że byli bardzo tolerancyjni. Nic nie mieli do tego, kto z kim sypia. Mówili sami sobie w czasie tych konferencji i tuż po nich. Oczywiście szanujemy społeczność gejowską, ale to społeczność odrębna od naszej i niech tak lepiej zostanie. Larry Kramer, wieloletni aktywista LGBT, również zarażony wirusem HIV, w 1988 roku napisał słynny list otwarty do Antoniego Fauciego, szefa CDC, w którym nazwał go m.in. mordercą i niekompetentnym idiotą i wezwał w żołnierskich słowach do natychmiastowego podjęcia działań. Czy Fauciego te atencyjne, radykalne i wulgarne słowa osobiście obraziły albo nawet odrzuciły? Pewnie na początku tak. Wiemy jednak, że po tym liście podjął działania. Prowokacja Kramera doprowadziła do instytucjonalnych zmian, które uratowały nie tylko wielu gejów, ale także usprawniły reakcję amerykańskich lekarzy na późniejsze epidemie. Kramer zmarł w Nowym Jorku w tym roku, w czasie największej fali epidemii COVID-u. Anthony Fauci napisał mu nekrolog, w którym nazwał go przyjacielem. Tym, którzy wolą ignorować falę samobójstw osób LGBT w Polsce, odbieranie im równych praw jako obywateli i tym, którzy zarazy wykorzystują jako okazję do tłamszenia praw mniejszości, kobiet i wszystkich tych, których prawa jeszcze nie muszą was obchodzić, dedykuję najsłynniejsze słowa Larry'ego Kramera. Plague! We are in the middle of a fucking plague! And you behave like this! Plague! 40 million infected people is a fucking plague!
Until we get our acts together, all of us, we are as good as dead.